Witam Was serdecznie. Metod zakończenia ściągacza jest wiele. Przygotowałam dzisiaj dla Was porównanie dwóch metod. Metodę elastyczną i włoską. Metoda elastyczna. Jest to bardzo prosta metoda, łatwa w wykonaniu. Ściągacz jest elastyczny, ładnie się prezentuje. Zaczynamy przerabiając wszystkie oczka prawe. Po przerobieniu pierwszego oczka narzucamy dodatkowe oczko, nawijając włóczkę na drut. Przerabiamy następne oczko, po czym poprzednie oczko wraz z tą nawiniętą nitką zamykamy jednocześnie. Powtarzamy tę czynność aż do zamknięcia wszystkich oczek. Ściągacz prezentuje się tak. Jest elastyczny i po wywinięciu ładnie wygląda. Natomiast jeśli nie chcemy go wywijać albo chcemy mieć krótki ściągacz, no to myślę, że szukałybyśmy innej metody, ponieważ tworzy się wokół nadgarstka taka falbanka. Warto skorzystać wtedy z metody włoskiej. Ściągacz jest sprężysty. Nawet jeśli jest krótki lub dłuższy, niewywinięty, ładnie się układa, przylega do ręki. I co prawda jest troszkę bardziej skomplikowany niż ten elastyczny, ale warto się postarać, warto włożyć trochę wysiłku. Gdy chcemy zakończyć ściągacz tą metodą, przerabiamy dwa rzędy w taki specyficzny sposób, to znaczy przerabiamy tylko prawe oczka, lewe oczka przekładamy na drugi drut bez przerabiania. Zwracamy przy tym uwagę, gdzie jest nitka. Nitka zawsze powinna być w tym momencie z tyłu za tym oczkiem przekładanym bez przerabiania. Jeśli pracujecie na drutach z żyłką, to drugi rząd przerabiacie tylko oczka lewe, a tym razem prawe oczka przekładacie bez przerabiania. Natomiast jeśli pracujecie na zwykłych, tradycyjnych drutach, tych długich, sztywnych, przerabiacie ten drugi rząd dokładnie tak jak pierwszy, czyli tylko prawe oczka, a lewe przekładacie bez przerabiania. I pilnujecie cały czas tej nitki, tak, żeby była z tyłu za tym oczkiem przekładanym. I tak do końca rzędu. Najważniejszy moment – zakończenie. Będziemy wykorzystywać igłę i nitkę. Zostawiamy sobie około 50 cm nitki. Zwróćcie uwagę, pierwsze oczko mam lewe, wbijam się w drugie oczko od prawej strony, w lewe oczko od prawej strony, ciągnę za nitką za nitkę i ściągam dwa oczka jednocześnie. Na dole tworzy mi się pętelka. Wbijam się teraz w lewe oczko na drucie od lewej strony i w tą pętelkę od prawej strony. Pociągam nitkę do góry, przy czym nie ściągam tego oczka lewego z druta. I teraz wbijam się w lewe oczko od lewej strony na drucie, w tą dolną pętelkę od prawej strony i ciągnę nitkę do góry. I znów drugie oczko od prawej strony, pierwsze oczko od prawej strony, ciągnę nitkę do góry i ściągam obydwa oczka z drutu. Na dole tworzy mi się pętelka, jest ona wyraźna. Teraz wbijam się w lewe oczko na drucie od lewej strony i w pętelkę na dole od prawej strony. I znów pociągam nitkę do góry.
I już. To cała tajemnica metody włoskiej. Trzeba przyznać, że zakończenie ściągacza prezentuje się tak, jak ściągacz na dole swetra, gdy od ściągacza właśnie zaczynamy robótkę. Metoda elastyczna i włoska. Która lepsza? Jak myślicie?